piórnik romantyczny albo pudełko na biżuterię bez efektu wow. Czasami mi zależy, żeby coś wyszło naprawdę super. Ale są takie prace, które po prostu chcę, żeby ładnie wyglądały i wcale nie mają zachwycać. Po prostu mają mi się podobać, a ja lubię takie proste rozwiązania. Troszkę koronki, troszkę błękitu i to chyba najbardziej do mnie trafia. Takie pudełeczko wcale nie ma stać na wierzchu. Chowam je do szuflady i za każdym razem, kiedy otwieram szufladę, to się do niego uśmiecham, bo po prostu w szufladzie robi się ładnie. Nie wiem, czy jest sens takie filmy robić, bo wy już wszystko umiecie. Po prostu przyklejam na górze papier ryżowy, dodaję kilka ładnych koronek, no i gotowe. Tajemnicy żadnej tutaj nie ma, ale często stosuje się do jednej zasady. Nazywa się triadą kolorystyczną. Znajdźmy 3 kolory, które w miarę do siebie pasują i więcej nie kombinujmy. Nie szukajmy 4. czy 5. koloru na siłę, bo zrobi nam się bałagan, a praca będzie pstrokata. Moja praca także ma 3 kolory: błękitny, szary oraz biały. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to mogę któryś z kolorów rozjaśnić albo przyciemnić, ale już nie wprowadzam kolejnego koloru, bo to naprawdę będzie średnio wyglądało. A jeżeli coś mi tutaj nie pasuje, któryś kolor nie gra mi do końca dobrze, to po prostu go przemalowuję. Niestety kamera nie oddaje tak dobrze kolorów, jakbym chciała, więc opowiem Wam, które kolory mi tutaj nie pasowały i co zrobiłam, żeby było lepiej. Owal jest biały, przykleiłam motylka i okazało się, że ta idealna biel nie pasuje do pudełka. No niby kwiatki na papierze ryżowym są na białym tle, ale przez to, że kwiatków jest dużo, to tło nie wygląda na idealnie białe. No to teraz muszę dopasować owal do wieczka. Chcę, żeby ten owal nie był taki idealnie biały, żeby to wszystko tak nie świeciło po oczach, no bo przecież nie pasuje. Po pierwsze odbijam szablon na taki średnio szary kolor. W drugim etapie przyciemnię troszkę boki i już robi się dobrze. Nie jest źle, ale idealnie nie jest. Teraz jeszcze wszystko pochlapię na szaro oraz tak niebiesko-granatowo, czyli w kolorze kwiatków. Wszystko pochlapię, zarówno obrazek, jak i pudełko. A gdy owal wysechł, polakierowałam go dwukrotnie lakierem samopoziomującym, błyszczącym. Po pierwszym lakierowaniu wygląda to tak, a po drugim dużo lepiej. Ciach prach i dobrałam kolor na dno pudełka. To wcale nieprawda, ja go dobierałam chyba pół godziny, naprawdę, krew i pot, żeby pasowało. I tą samą farbą przemalowałam jeszcze sznureczek, żeby pasował, wiecie, tip-top, idealnie. Trochę rzeczy robię przez zaskoczenie i w tak zwanym międzyczasie, więc skoro zostało mi troszkę papieru ryżowego, to go wkleiłam do środka pudełka. Moja ulubiona chwila, czyli międzyczas numer 2. Polakierowałam serduszko, a w międzyczasie numer 3 zrobiłam kropeczki. Czy Wy też macie u siebie w życiu takie międzyczasy, kiedy wpadacie do pracowni, chwytacie to, co szybciutko trzeba zrobić, ciach prach, zapominam włączyć kamery, no i to się czasami dzieje samo. I w ten sposób elegancko dochodzimy do momentu, gdy wszystko już jest gotowe, czyli wystarczy skleić. Biała bawełniana koronka do takich klimatów pasuje zawsze idealnie. Ale w tej pracy wisienką na torciku jest po prostu farbowany sznureczek. Pasuje idealnie, ponieważ był pomalowany tą samą farbą, którą malowałam dno pudełka. Przyklejony na brzeg mojego owalu naprawdę zrobił robotę. Dodatkowo elegancki paseczek z kokardką i mogę powiedzieć, że mój piórnik skromniutki, malutki jest gotowy. Na kredki, na długopisy albo na biżuterię, jak kto woli. Jeżeli pomysł Wam się spodobał, to zapraszam, ponieważ wszystkie linki do produktów znajdziecie w opisie wideo. Wszystkich pozytywnie wkręconych w deku zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Link także znajdziecie w opisie wideo. A kolejny film, kolejny za tydzień w niedzielę. Zapraszam, do zobaczenia.